jesteśmy w pięknym, innym miejscu niż planowaliśmy ze względu na duży ruch w tej miejscowości, którą sobie zaplanowaliśmy zwiedzić. Więc palcem po mapie szukaliśmy i znaleźliśmy taką perełeczkę. Bardzo ładna miejscowość. Powinniśmy być w Saltburn. 3 mile widzicie stąd, jakbyśmy szli plażą. Ale słuchajcie, tam po prostu dzisiaj jest jakiś obłęd. Tam nie było gdzie zaparkować. Nie ma żadnej opcji takiej. Krążyliśmy z dobre pół godziny, w ogóle bez sensu. Słuchajcie, tutaj jesteśmy w takiej miejscowości malutkiej. Bardzo, bardzo fajnej. Tak nam się wydaje. A najważniejsze pustej. Także trafiliśmy właśnie tutaj. Ta miejscowość to się nazywa Skinning Grove. Tak mówię, palcem po mapie wyszło, że jest jakaś ładna plaża, przyjazna pieskom. To jest najważniejsze, bo znaleźć miejsce w tej miejscowości, której sobie zaplanowaliśmy, czyli Saltburn by the Sea. To było moje marzenie Wam pokazać, ale ja i tak Wam wstawię krótkie filmiki, bo byliśmy tam już nieraz i znalazłam te filmiki, więc takie krótkie shorty Wam wstawię, bo naprawdę warto odwiedzić, ale na pewno nie jakieś bank holiday. Po prostu no, to może byśmy miejsce znaleźli do zaparkowania, ale jeszcze ten pies, który dodatkowo nie miałby żadnej przyjemności. A tutaj proszę, jest owszem tak samo problem z parkingiem, bo jest taka część za mną, gdzie te domki, gdzie w ogóle nie wolno wjechać i zaparkować, bo to jest tylko permit holders only, ale i tak można znaleźć miejsce w innej ulicy. Tutaj tylko jest taka informacja, widzicie, żeby czyścić po piesku, a tak naprawdę nie ma zakazu i jest dużo osób z psami i też właśnie przeczytałam, że przejeżdżając te 12 minut dalej nie ma problemu, możemy sobie z pieskiem tutaj zostać. A jest jeszcze takie fajna tutaj rzecz, można przejść się wzdłuż tych klifów. Słuchajcie, bardzo nam się podoba, a to jest takie zapomniane miejsce, z tego co wyczytałam. W ogóle tak jak stoją te auta tutaj, to tam dalej wyżej można iść takim szlakiem i dochodzi się jeszcze do kolejnej takiej bardzo ciekawej miejscowości, ale to już jest taki spacer dobre 2 godziny. A ja nie ukrywam, że jest 25 stopni i chyba lepiej posiedzieć na plaży i się trochę pobyczyć dzisiaj i wykorzystać ten poranek. Idziemy, tu jest takie przejście na kolejną plażę. Tak, ja już widzę, że tu jest dużo więcej osób, dlatego te auta w tej miejscowości też były tak poparkowane, ale mówię, to jest 12-14 minut samochodem od Saltburn by the Sea, więc kawałek tak, jak ktoś potrzebuje ciszy i spokoju, to na pewno fajnie. No i zobaczymy, co nam się tutaj uda znaleźć. No fajnie, powiem Wam, że teraz jak przyszliśmy, zobaczcie, też jest trochę ludzi. No i tam można w ogóle się przejść tak samo teraz w drugą stronę, bo za tym klifem dosłownie jest ta miejscowość, w której my chcieliśmy się zatrzymać docelowo, ale mówię, to w ogóle nieporozumienie. Fajnie jest tutaj przyjechać serio, jak nie ma żadnego bank holiday ani innych takich wolnych dni, bo sami jesteśmy zaskoczeni. No zobaczymy, spędzimy tutaj sobie fajnie czas. Oznaczę Wam te miejsca, bo to jest taka też perełeczka. Widzicie, cisza, spokój, troszkę ludzi, ale nie tak tłoczno jak tam. A my sobie tam siedzimy przy takim murowanym domku jakimś, nie wiem, jakaś część. Teraz zobaczcie, morze tak pięknie odsłoniło tutaj i jest legenda tego miejsca, że jak morze odchodzi, to odsłania nie tylko te kamienie tutaj piękne, ale również odsłania wraki. No niestety ja nie wiem, gdzie są te wraki, więc nie będę specjalnie ich szukać, ale gdybyście mieli taką okazję i chcielibyście sobie tutaj spędzić troszkę więcej czasu, to na pewno warto. Na pewno ta miejscowość jest niedoceniana jako taka perełka tutaj. Ja uważam, że miejsce jest super, zresztą sami ocencie. Zobaczcie, pies jest po prostu w niebo wzięty. Lady! Tylko ja bym chciała z nią dojść do morza, wiecie, ale coś na razie tak idę i tego morza tutaj nie mam. Ale to nic, spokojnie gdzieś tam sobie za chwileczkę przejdę. Tak jak widzicie, tutaj ja podejdę tam troszeczkę bliżej. Te klify, które tutaj są, ja już kiedyś mówiłam na jednym z filmików, jak byliśmy na Isle of Wight, dosłownie 5 minut wcześniej byłam pod takim klifem z pieskiem naszym, wtedy jeszcze nie z Lady, i powiem Wam, tam były takie kamyczki, myśmy sobie tam coś zbierały, nie pamiętam, w każdym razie szliśmy pod tymi klifami, bo tam było tak bardzo ładnie. No i 5 minut później nagle już dotarłyśmy do koca, na nasz kocyk, i nagle po prostu część tego klifu spadła, runęła. Był tak niesamowity huk. Ja nie wiem, czy ten filmik mam jeszcze gdzieś, żeby go pokazać. Jeszcze tutaj na YouTubie, tak w ramach ostrzeżenia. Ale słuchajcie, to było tak przerażające, bo to była po prostu sekunda. I tutaj tak samo widać. Widzicie, jak te klify po prostu obsuwają się.
obsuwają się. Dlatego ostatnio jak byliśmy w Bridgington i tam zatrzymaliśmy się w tej pierwszej miejscowości, tam była odcięta droga, bo niestety no, te klify tutaj, no to jest wiadomo, to jest natura, tak? One po prostu są uszkadzane przez wiatry, sztormy i obsuwają się, co jest cholernie niebezpieczne. Dlatego czasami jak ludzie siedzą pod nimi, autentycznie siedzą po prostu pod nimi, no to jest straszne duże ryzyko. Bo to jest sekund, dwie i po prostu tego klifu nie ma. Zresztą co tu dużo mówić. Zobaczcie na Santorini, oczywiście tam było trzęsienie ziemi, ale my byliśmy w październiku, chwilę wcześniej przed trzęsieniem ziemi i chodziliśmy po tej Red Beach i widzieliśmy, jak to wygląda, jak zasypane były ze względu na wcześniejsze trzęsienie ziemi, jak dużo było tam leżaków pod tymi gruzami. No także no niesamowita siła natury, więc nawet nie ma co się oszukiwać, ale jest to cholernie niebezpiecznie. Tym bardziej uważajcie na siebie i na dzieciaki, zwłaszcza na dzieciaki, które lubią w takich miejscach nawet się wspinać, gdzieś tam szukać czegoś. No to jest takie niefajne. A ja tutaj już dochodzę, widzę, do samego końca. Będę sobie wracać z powrotem na kocyk. Mam książkę, więc mam zamiar autentycznie to popołudnie spędzić typowo na takim chillaucie. Troszkę mi tego potrzeba i też myślę, że fajnie ten czas spędzacie, bo naprawdę, tak jak mówiłam, pogoda dzisiaj dopisuje w całej Anglii. Nie wiem jak w Szkocji. Jak ktoś jest ze Szkocji, to dajcie znać, jak wyglądała pogoda 25 sierpnia. Czy też u Was było tak ciepło i jak będzie ciepło w październiku, bo chcę się wybrać. Nie no, żartuję, nikt nie ma kryształowej kuli, żeby to przewidzieć, ale uważam, że trzeba korzystać z każdego dnia słonecznego w Anglii, bo jest to nam bardzo potrzebne. Oczywiście jak gdzieś jesteście w pięknych krajach, no to zupełnie i cieplutkich to zupełnie co innego. Ślicznie, prawda? Muszę przenieść moją torbę, słuchajcie, w bardziej bezpieczne miejsce, bo chcę wejść do tej wody, ale tutaj Wam chcę pokazać jeszcze, jak dziewczyny jeżdżą na koniach, przyjechały. Z jednej strony ok, ale z drugiej strony jest tu bardzo dużo psów, więc no tak trochę odważnie. I dużo psów jest oczywiście bez smyczy, no więc to też jest dosyć istotne. Moja torba i idę zanurzyć się. Zobaczcie, jak to jest ładnie, nie wiem, czy tak dobrze słychać, jak nie, to najwyżej powiem Wam coś tutaj o tym miejscu jeszcze nagrywając, tylko sam głos. A zobaczcie, jakie fale teraz są. O, tu pies będzie szalał, ale tak ostrożnie, nie rzucaj jej za daleko. Tak za daleko jej nie rzucaj, bo coraz większe, słuchajcie, są fale. Dlatego tutaj te lokalizacje są super ekstra dla surferów. Ale patrzcie, jaka tam idzie fala. Jaka wysoka, zobacz. Popatrzcie, mówiłam Wam, że woda, a tu nam woda zajęła. A, nasze ciuchy. Katastrofa. Zobaczcie, dziewczyny stoją sobie tutaj bardzo blisko naszego psa. Ja już się stresuję, bo nie lubię. Wiem o tym, że ona reaguje na konie niezbyt fajnie. One sobie stoją. To są jakieś takie młode dziewczyny, które chyba nie myślą o tym, że trochę fajnie zapewnić bezpieczeństwo. Chcę Wam pokazać, bo doszliśmy sobie jeszcze tak fajnie do końca. Tutaj
tego harbor. Tak mi się wydaje, bo tutaj ani żadne statki nie cumują, ani nie widać, żeby cokolwiek było, jakiekolwiek łódeczki, a sama ta miejscowość, ja się odwrócę i Wam pokażę za chwileczkę, tylko troszkę wieje, więc pokażę Wam całą tą miejscowość i zobaczcie, jak pięknie dookoła ona jest naprawdę taką doliną, tak pięknie usytuowana pomiędzy tymi dwoma wzgórzami, tymi klifami i to tak fantastycznie, malowniczo wygląda. Zobaczcie, jak ładnie. Zobaczcie, to jest ta miejscowość tutaj. Teraz akurat tak fajnie przestał wiać, a my byliśmy na tej plaży, tu. Tam do samego końca doszłam. Cudnie, naprawdę cudnie. Tutaj jest bardziej piaszczysto, tak fajnie. A tu jest całe tutaj. To zobaczcie, ile kamperów stoi i tutaj na tym parkingu małym tak samo, ale no tutaj nie było miejsca, jak my przyjechaliśmy. Tu jeszcze pod górkę ludzie stoją. Tu jest, słuchajcie, jakieś fish and chips. Idziemy zobaczyć, chociaż tak mega głodni nie jesteśmy, ale może coś takiego dobrego, jakieś, nie wiem, nawet picie jakieś, bo nic ze sobą więcej nie mamy. Fajnie, słuchajcie, tutaj są domki i to na pewno jest Airbnb, bo zobaczcie, są kluczyki i zresztą widać, że jest cottage. Takie ale podoba mi się ten pomysł z tą łódką i z kwiatkami. To mi się podoba. Ładnie. Ładnie. Toalety tu są tak. I tutaj gdzieś z tyłu jest właśnie rybka, bo wszyscy tą rybkę tam kupują. Być może, ja nie wiem. Tu zobaczcie, jest fish and chips i wszyscy naprawdę biorą sobie stąd gdzieś. A zobaczcie, to jest taki symbol hodowli gołębi. Dobre. No, ciekawe, słuchajcie. A tak wygląda ta miejscowość tutaj. I zaraz gdzieś dojdziemy do ryby. No, lokalnie bardzo. Ale słuchajcie, fajny taki, ale no i dobrze, słuchaj, no i lepszy taki sprzęt klimatyczny, każdy się zna, domki są cudne, mieszkać w takiej cottage na chwilę, na wakacje. O, i tu jest fish and chips, przyszliśmy. Ceny są śmieszne, zobaczcie, 6 funtów, 7 funtów ryba, ale zobaczcie, jaka informacja. Tutaj fish and chips cooking 100% beef dripping, super, to się bardzo rzadko zdarza. Nie jest gluten free, ale to jest nieważne w tej chwili, bo najważniejsze jest to, żeby posmakować, jak to jest smażone na tłuszczu wołowym. I jest super. Ja się zadowolę frytkami i groszkiem. Wracamy na plażę. Ale miejscówka jest fajna, polecam Wam. Jeszcze słuchajcie, na koniec znaleźliśmy taką mapkę. Już tutaj wychodzimy, tu jest jeszcze taka rzeczka, nie wiem, no to dopływa do morza. Tam dalej tak samo są domki fajne, ale zobaczcie, tutaj jest cała historia tego miejsca. Skin in Grove, jakoś tak, jeżeli dobrze wymawiam, tu byliśmy na tym jetty. Ja to mówię harbor, a to jetty jest, no. Zobaczcie, w którym roku było wybudowane. Ja bym jeszcze chciała, ponieważ my gdzieś tu stoimy na tej ulicy i chciałabym tam do góry podjechać, zobaczyć, jeżeli nam się uda, ale generalnie powiem Wam tak, jest tutaj tak cicho i tak spokojnie, że mówimy z mężem, że idealne miejsce naprawdę na taki relaks. A blisko macie Whidbey, Scarborough, Salton by the Sea, później macie ten Redcar, także jest dużo opcji. Słuchajcie, fajnie, naprawdę fajnie tutaj widzicie, na tych koniach jeżdżą, nie wiem, to by trzeba było sobie sprawdzić dokładnie. Kurczę, rowery stare. Tam na górze te miejsca to są gołębie. Myśmy dopiero z mężem teraz, jak szliśmy, to zobaczyliśmy, że to są gołębniki. No fajnie, powiem Wam, że jest naprawdę fajnie, bo jest tak klimatycznie, taka po prostu niedotknięta turystyką miejscowość, co się oczywiście chwali. Także świetnie. No my będziemy już uciekać, bo
pomału czas nas goni. Zobaczymy, czy tam uda nam się na górę jeszcze podjechać. Chciałabym tam podjechać i zobaczyć, ale to jak włączymy mapę, podjedziemy pod samochód, to wtedy nam się uda. Świetnie, po prostu kapitalnie, no. Taki angielski klimacik niespodziewany.